Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na recenzję mocnego głośnika Rebeltec PowerCube 500. Moc grająca to 60 W, mamy mocny dźwięk i efekty RGB, jednocześnie głośnik dość przenośny. Ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam do oglądania. Zaczynamy! Rebeltec PowerCube 500 to bardzo ciekawy głośnik w przyzwoitej cenie, ponieważ da się go kupić nawet poniżej 300 zł, jak na głośnik, który ma 60 W mocy grającej w RMS-ie, Bluetooth wersji 5.3, dość pojemną baterię, ponieważ jest to aż 4000 mAh, dlatego ten głośnik potrafi grać nawet do 12 godzin na pojedynczym ładowaniu, a ładowanie takie trwa do 3 godzin, jeśli byśmy go całkowicie wyładowali. Natomiast producent podaje od 8 do 12 godzin. Dlaczego taki zakres? No powiem Wam, że może być to jeszcze mniej, a zależy to od dwóch rzeczy. Od poziomu głośności, czyli im głośniej odtwarzamy, tym szybciej głośnik się rozładuje. I druga rzecz bardzo istotna, ten głośnik ma bardzo ciekawe efekty LEDów, które widzicie w tej chwili w tle. Mamy osobny przycisk do sterowania LEDami, gdzie możemy przełączać się poprzez kilka trybów, które reagują też na odtwarzaną muzykę. Długo przytrzymując przycisk możemy te LEDy całkowicie wyłączyć. Jeśli ten taki tryb imprezowy nie jest Wam w danej chwili potrzebny, warto sobie wyłączyć te LEDy, ponieważ one rozładowują ten głośnik równie szybko jak odtwarzanie na pełnej głośności. Dlatego przy średniej głośności i wyłączonych LEDach będziemy mieli zupełnie inny czas odtwarzania niż na przykład przy wysokiej głośności i włączonych efektach. No i tutaj troszeczkę inaczej też może to występować w zależności od tego, czy odtwarzamy poprzez Bluetooth, czy poprzez łączność bezpośrednią, gdzie znowu moduł Bluetooth też nie pobiera tej energii do działania. Mamy też regulację basów i zakres częstotliwości od 25 Hz do 20 kHz i mamy tutaj nowość, ponieważ większość tego typu głośników nie miała żadnej wodoodporności, a tutaj mamy IPX4. Co nam to daje? To jest tak zwana odporność na zachlapanie. Nie jest to do końca to samo co wodoszczelność i pyłoszczelność, ponieważ takiej odporności ten głośnik nie ma, ale jeśli na przykład używamy tego głośnika podczas grillowania i zacznie delikatnie padać deszcz, czy po prostu go przypadkowo ochlapiemy jakąś wodą, no to nic złego mu się nie stanie, natomiast z tą wodą nie przesadzajmy. Jest ten głośnik troszeczkę uszczelniany, ale nie jest to jeszcze głośnik wodoodporny. I mamy też informację, że mamy głośnik basowy o średnicy 163 mm, a do tego osobny tweeter, czyli głośnik wysokotonowy o średnicy 37 mm. Dlatego ten dźwięk powinien być tutaj naprawdę niezłej jakości, a czy tak jest, już sami za chwilę ocenicie w próbkach. Co warto jeszcze wiedzieć, mamy tak zwaną łączność TWS, też do tego jest specjalny przycisk. I co nam to daje? Gdybyśmy kupili dwa takie głośniki, no to wtedy mamy tak zwane prawdziwe stereo, czyli głośniki sobie rozstawiamy powiedzmy 1-2 metry od siebie i ten sam dźwięk jest odtwarzany dwukanałowo z jednego i z drugiego głośnika. No i przy tym jakby nie było, ta moc z 60 W zwiększa się do 120, więc mamy głośniej, mamy potężniej, mamy lepszej jakości dźwięk stereo. Fajna opcja, ponieważ dwa takie głośniki, jak dobrze popatrzycie promocję, pewnie dałoby się kupić za powiedzmy 500 zł i już byłaby z tego niezła impreza. Zasięg transmisji standardowo do 10 metrów i wymiary głośniczka 302 na 264 na 255 mm. I trybów tych LEDów jest dokładnie 6 plus tryb wyłączony. W zestawie znajdziemy także taką podstawową instrukcję obsługi i dwa typy przewodu, czyli przewód USB-C na USB do ładowania głośnika oraz przewód AUX, czyli mini jack na mini jack do podłączenia się bezpośrednio do głośnika. I co do długości kabelków, tak mini jack jak i zasilający mają 1,20 m długości. Z tym głośniczkiem akurat nie mamy żadnego pilota, natomiast pokażę Wam jeszcze zaraz fajną rzecz, a raczej kilka rzeczy, o których nie powiedziałem na wstępie specjalnie, żeby było większe wow, ponieważ ten głośnik ma całkiem sporo opcji. Ale rzucimy okiem na sam głośnik. Z przodu mamy sztywną maskownicę, pod spodem widzimy faktycznie duży głośnik basowy i tutaj mniejszy głośnik wysokotonowy. Jest logo marki Rebeltec, które moim zdaniem wygląda tutaj całkiem nieźle. Pierwszy bok głośnika wygląda tak, jest taki teksturowany, od tyłu tabliczka znamionowa i drugi bok wygląda dokładnie tak samo. Natomiast od spodu mamy 4 takie gumowe elementy, dzięki którym ten głośnik pewnie stoi na podłożu i tunel Bass Reflex, więc te basy też powinny tutaj
dość mocno zaznaczać swoją obecność. Z tyłu też takie chropowate tworzywo. Jeśli chodzi o te tworzywa, nie ma tutaj wrażenia tandety. Wygląda to dobrze, solidnie. Tutaj jeszcze taka rączka do przenoszenia tego głośnika, która sprawdza się całkiem dobrze. A głośnik waży dokładnie 3790 gramów, więc już tak prawie 4 kg. No ale teraz jeszcze to najlepsze, co chciałem Wam powiedzieć, czyli sama góra tego głośnika. Przede wszystkim jest zaślepka, która jest wykonana z grubej gumy i która chroni nam te porty, gdy używamy tego głośnika na zewnątrz. Ale właśnie w tym momencie już widzicie po opisie, że mamy tutaj więcej opcji, ponieważ poza gniazdem ładowania i diodą mamy czytnik kart microSD, mamy gniazdo USB, czyli możemy odtwarzać muzykę także z pendrive'a, mamy gniazdo AUX do podłączenia urządzenia przewodowo, czyli na przykład telefonu czy MP3. Dlaczego telefon podłączać przewodowo? No bo wtedy nie musimy korzystać z Bluetooth i wolniej rozładowuje się tak sam głośnik, jak i telefon, który na Bluetooth też zużywa energię. I ostatnie co mamy, funkcję karaoke, czyli możliwość dołączenia mikrofonu na dużym jacku. Mikrofonu w zestawie nie ma co prawda, ale możemy taki mikrofon przewodowy chociażby kupić za dosłownie 40-50 zł, więc opcji odtwarzania mamy sporo, zaraz je przetestujemy. Następnie przyciski na gumowym panelu, też takie uszczelniane. Działają wyraziście i przyzwoicie. Mamy włącznik, wyłącznik. Był dźwięk powitalny, zaświeciły się diody, teraz był sygnał o łączności Bluetooth. Mamy 4 diody, które pokazują nam poziom naładowania baterii, przełącznik trybów, ponieważ mamy tutaj wbudowane także radio FM, więc kolejna taka ciekawostka. I mamy przyciski do sterowania, czyli play, pauza, do przodu, do tyłu, do zarządzania chociażby utworami z MP3 czy z karty, plus minus, przycisk TWS do parowania i przycisk bass, który też ma swoją diodę i możemy włączyć i wyłączyć podbicie basów, a ten właśnie przycisk z takim światełkiem służy do regulacji efektów LEDowych. I to by już było prawie wszystko, jeśli chodzi o takie pozytywne zaskoczenia, ale mamy tutaj jeszcze jedną rzecz. Jak widzicie, tutaj mamy taką wnękę. Jest to tak zwany holder, gdzie możemy sobie zadokować nawet 10-calowy tablet. Miejsca jeszcze troszkę jest, więc 11-calowy pewnie też by wszedł, czy telefon, żeby po prostu tutaj w tym miejscu było jakieś urządzenie, z którego będzie odtwarzana muzyka. I chcemy wyłączyć te LEDy, no to trzymamy przycisk długo, wyłączają się, a następnie na klik wracają. Czyli wyłączamy, mniejsze zużycie energii, a tak, no wygląda to naprawdę fajnie. Te LEDy są naprawdę duże, jasne i mamy do wyboru 6 trybów, więc też jest z czego tutaj wybierać. To na tyle, jeśli chodzi o prezentację. Przechodzimy do testów. No dobrze, lecimy z testami. Radio co prawda gra w piwnicy, ale trzeszczy. Zaraz Wam pokażę próbkę nagrywaną na ogrodzie, gdzie nie ma zakłóceń. Tutaj to radio ma prawo po prostu tak odbierać. Ale okej, mamy radio, więc też jest fajna opcja, ale sprawdzamy pozostałe opcje. Zaraz będziecie mieli test dźwięku nagrywany lepszej jakości urządzeniem, żebyście tą muzykę słyszeli w jak najlepszej jakości. A teraz sprawdzamy po kolei. Połączenie przewodowe, czyli kabelek AUX z zestawu podłączam do tabletu, przełączam tryb. Ok, gra. Kolejne co sobie sprawdzimy, to czytnik kart pamięci i muzyka powinna zacząć grać od razu, jak ta karta dobrze tutaj wskoczy. Tak więc sprawdzamy. Uwaga, dokuję kartę. No i gra od razu muzyka. Możemy zatrzymać, wznowić i przełączać utwory. Natomiast co muszę tutaj przyznać, że przy niższych poziomach głośności ten głośnik potrafi troszeczkę zaszumieć. Ok, teraz pendrive, gdzie mam też utwory w formacie FLAC, więc zobaczymy, czy zagrają bez problemu i ocenimy jakość. Ok, przy niższych poziomach głośności słychać lekki szumik. Poszukamy teraz tych utworów FLAC.
ok, grają i brzmią całkiem nieźle. I teraz ostatnie, co zostało nam do przetestowania, to mikrofon, czyli funkcja karaoke. Ja mam tutaj mikrofon, który po prostu kupiłem sobie już kiedyś na testy tego typu głośników, bo często mikrofonu nie ma w zestawie. Takie mikrofony są niedrogie. Włączamy po prostu zasilanie, jeśli chcemy korzystać. Tak ten mikrofon wygląda z bliska. Włącznik, wyłącznik i duży jack. I w momencie, jak włożę tutaj ten mikrofon i go odpalę, no to już to, co mówię, będzie słyszalne także z tego głośnika. Jak teraz pauzowałem muzykę przy włączonym mikrofonie, słychać właśnie takie statyczne szumy i trzeba sobie dobrze wyregulować głośność, ponieważ jak już mam tutaj głośniej, no to przez ten mikrofon słuchać mnie całkiem dobrze. Nie mamy co prawda takich osobnych regulacji do echa mikrofonu i do głośności samego mikrofonu, no ale tutaj to echo jest ustawione na taki niewielki pogłos, a głośność możemy regulować głośnością samego głośnika. Natomiast jeśli włączę muzykę, będzie ona dość głośna. No i czy teraz mnie będzie słychać przy muzyce? Ocencie sami. W muzyce rozrywkowej głośnik brzmi naprawdę dobrze. Podbicie basu działa i podnosi ilość basu odczuwalnie. Jak na mój gust, tego basu było już nawet odrobinkę za dużo, więc możecie to sobie włączyć i wyłączyć. Generalnie pierwsza próbka wypadła bardzo pozytywnie. No i muzyka orkiestralna, tutaj już podbicie basów nie było konieczne i próbka wypadła nie najgorzej. Także w muzyce rockowej jest moc. Finally, we have returned. Do oglądania filmów i seriali również rewelacja. Efekty specjalne są naprawdę mocne. Przeładowuję! Jeden leży. Czempion wyeliminowany. Przeładowuję. Przeładowuję! Zabity. Uwaga. Nowy lider zabójstw. Nie na długo. Przeładowuję. Leci granat termitowy. Oto deszcz zniszczenia. Strzelają do... No i również da się pograć w gry. Dźwięk jest mocny. Nie spodziewajmy się takiego pozycjonowania czy szczegółowości jak na słuchawkach, ale gra się naprawdę dobrze.
Ok, podsumowując, Rebeltech w swojej ofercie ma już wiele ciekawych głośników, testowane u mnie były różne modele na przestrzeni ostatnich kilku lat. No i także PowerCube 500 udowadnia, że w rozsądnej cenie można mieć mocny głośnik, który pod względem jakości dźwięku naprawdę daje radę. Do tego mamy dość długi czas pracy na jednym ładowaniu i dodatkowe funkcje. A że sezon grillowy się już rozpoczął, no to idealny czas na testowanie tego typu sprzętów. Pamiętajcie, że dokładne i aktualne ceny, także promocyjne, sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu na ten właśnie głośnik. Jeśli film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza, udostępnienie filmu czy zasubskrybowanie kanału. Możecie zrobić jedną z tych rzeczy, możecie zrobić wszystkie, za każde wsparcie jestem wdzięczny. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję za obejrzenie, trzymajcie się.